الله أكبر الله أكبر، دبابات الجيش السوري في مدرسة المشاة تحت سيطرة أبطال فرقة السلطان مراد. الله أكبر. Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu z Syrii, w którym przybliżam wydarzenia na odcinkach frontów wojny syryjskiej, gdzie po 27 listopada tego roku doszło ponownie, po ponad 4 latach przerwy, do maksymalnej eskalacji działań zbrojnych i w chwili obecnej mamy do czynienia już właściwie z wojną wszystkich ze wszystkimi przy pełnym zaangażowaniu wszystkich aktorów niepaństwowych i państwowych bezpośrednio zaangażowanych w konflikt zbrojny w tym kraju. Dziś przybliżę Państwu wydarzenia, które miały miejsce w Syrii 1 i 2 grudnia tego roku. Wydarzenia w Syrii mają charakter niezwykle dynamiczny. Wobec tego należy mieć na uwadze, iż w chwili, w której słuchają Państwo tego materiału, sytuacja mogła ulec większym bądź też mniejszym zmianom. Na wstępie zachęcam Państwa do polubienia i skomentowania tego nagrania, bo w ten sposób pomagają nam Państwo w docieraniu do nowych odbiorców oraz w rozwoju tego kanału, a ja w takim razie przechodzę do omówienia sytuacji na terenie Syrii. Jak Państwo zapewne pamiętają z tych 3 poprzednich odcinków raportu z Syrii, a jeżeli nie, to zachęcam do ich odsłuchania, gdyż wielu wątków tam poruszonych nie będę już teraz powtarzał dla niepotrzebnego wydłużania tego materiału. Aleppo zostało zajęte przez bojowników Hayat Tahrir al-Sham plus częściowo Narodowej Armii Syryjskiej. Jedynym obszarem pozostającym na chwilę obecną poza kontrolą którejkolwiek z frakcji dżihadystycznych w samym mieście są dzielnice kurdyjskie, w tym przede wszystkim dzielnica Sheikh Maskut, kontrolowana w całości przez bojówki Kurdów. W ostatnim czasie Hayat Tahrir al-Sham wystosował kilka apeli oraz żądań w kierunku Kurdów, aby ci wycofali się z dzielnicy Sheikh Maskut i udali się do Rakki, czyli do obszaru będącego pod kontrolą syryjskich sił demokratycznych, które zdominowane są przez organizacje, przez bojówki kurdyjskie. Na chwilę obecną Kurdowie z Aleppo odmówili wycofania się z tej dzielnicy i pozostają tam aktywni, stawiając jednocześnie zbrojny opór wszystkim próbom infiltracji tej dzielnicy przez dżihadystów z HTS-u, czyli Hayat Tahrir al-Sham, i SNA, czyli Narodowej Armii Syryjskiej. Na terenie dzielnicy schroniła się większa część chrześcijańskich mieszkańców Aleppo, ci, którzy zdążyli udać się do Sheikh Maskut oraz ci, którzy nie zdążyli wycofać się i uciec z samego miasta. Wszystkie przyległe obszary do samego Aleppo dostały się pod kontrolę obu frakcji dżihadu, a teraz przejdźmy do omówienia sytuacji na północ od Aleppo, gdzie jeszcze kilka dni temu mieliśmy do czynienia z obszarem będącym pod również kontrolą kurdyjską, czyli okolic miasta Tal Rifat, gdzie w ostatnim czasie bojownicy, dżihadyści, islamiści z tzw. Narodowej Armii Syryjskiej rozpoczęli działania ofensywne celem wypchnięcia Kurdów z tego obszaru i zajęcia Tal Rifat oraz wszystkich przyległych terenów. W ostatnim odcinku raportu mówiłem Państwu o tym, iż bojownicy SNA zbliżyli się bezpośrednio do samego Tal Rifat, także rozpoczął się szturm generalny na to miasto. Sytuacja w chwili obecnej jest taka, iż cały obszar będący jeszcze niedawno pod kontrolą kurdyjską upadł i dostał się pod pełną kontrolę dżihadystów z Narodowej Armii Syryjskiej. Bojownicy kurdyjscy dostali się do niewoli albo zginęli lub też wmieszali się w cywilów uciekających z tego obszaru. Finalnie od kilkudziesięciu do nawet 200 tysięcy kurdyjskich cywilów opuściło Tal Rifat i zgromadziło się na drogach na południe od tego miasta.
dążąc do tego, aby wycofać się w kierunku wschodnim, a więc do Manbidż lub też na wschodni brzeg Eufratu, czyli na tereny będące pod kontrolą syryjskich sił demokratycznych. Tu obszar oznaczony kolorem żółtym, obszar zdominowany przez bojowników kurdyjskich. Przez wiele godzin, kilkanaście godzin, w tym też godziny nocne, ci przesiedleńcy, ewakuujący się Kurdowie byli siłą przetrzymywani na drogach przez dżihadystów z Narodowej Armii Syryjskiej, którzy uniemożliwiali im odwrót i wyjazd do wspomnianego obszaru pod kontrolą SDF-u. Finalnie Kurdowie zostali przepuszczeni i uciekli na tereny będące pod kontrolą SDF-u w okolice Rakki. Na ten moment te transporty ewakuujących się cywilnych mieszkańców kurdyjskich cały czas mogą jeszcze trwać. W rzeczywistości mamy więc do czynienia ze zbrodnią wojenną i przymusowym wysiedlaniem ludności cywilnej ze względu na jej pochodzenie etniczne. I jest to jedno z pierwszych działań prowadzonych przez organizacje rebelianckie, w istocie organizacje dżihadystyczne, w tym momencie przez e, kontrolowaną w całości przez Turcję, przez Ankarę, Narodową Armię Syryjską, która na przestrzeni ostatnich lat odpowiedzialna była za cały szereg zbrodni wojennych wymierzonych właśnie w Kurdów, bo do tego Turcji przede wszystkim służyła Narodowa Armia Syryjska jako siła do niebezpośredniego angażowania się Turcji celem zwalczania wpływów kurdyjskich na terenie północnej Syrii, tak aby uniemożliwić powstanie tam parapaństwa, czy też w dalszej perspektywie państwa lub jakiejkolwiek autonomii kurdyjskiej, gdyż Ankara właśnie Kurdów uważa za największe zagrożenie dla swojej przyszłości. Jeżeli zaś chodzi o działania na innych odcinkach, i tu przechodzimy na południe od Aleppo, a więc tam, gdzie trwają działania w kierunku pozycji zajmowanych cały czas przez syryjską armię, to ta dezorganizacja w strukturach syryjskiej armii nieco się zahamowała, ale nie jest tak, iż uległa ona pełnemu zatrzymaniu. W istocie tej dezorganizacji skali, tej dezorganizacji prawdopodobnie nie sposób już zatrzymać, a straty poniesione przez syryjską armię na przestrzeni ostatnich 5 dni są po prostu niewyobrażalne. Jeżeli chodzi o porzucony sprzęt, to tak naprawdę mamy tam sprzęt niemal każdego typu. Na operacyjnych lotniskach syryjscy żołnierze porzucali całkowicie sprawne samoloty i śmigłowce wojskowe, w tym samoloty L-39 Albatros, prawdopodobnie samoloty MiG-21, śmigłowce Mi-8 oraz być może również śmigłowce innego typu. Porzucone zostały również drony dostarczone z Syrii przez Iran na przestrzeni ostatnich lat, w tym duże drony rozpoznawcze. Porzucono od kilkudziesięciu do ponad 100 czołgów różnego typu, od T-55, T-62 przez T-72, aż po przynajmniej kilka całkowicie sprawnych czołgów T-90. Porzucono od kilkudziesięciu do ponad 100, być może 200 pojazdów zmechanizowanych różnego typu, wiele samobieżnych wyrzutni rakietowych, Grad, ale także innych, systemy obrony przeciwlotniczej Buk, a także przynajmniej dwie baterie systemu przeciwlotniczego S-125 z kilkoma wyrzutniami gotowymi do użycia na lotniskach wojskowych. Na żadnych terenach, gdzie jeszcze przed laty, w 2012, 13, 14, 15 roku, w pełnym oblężeniu i odcięciu bronili się syryjscy żołnierze, wszędzie tam teraz wycofali się bez walki. To dotyczyło lotniska Abu Duhur, lotniska Kuwer, z wszystkich placówek wojskowych w Aleppo oraz w okolicach. To dotyczyło miasta Safira i zakładów zbrojeniowych pod tym miastem, które nigdy wcześniej nie upadły, które były jednym z podstawowych bastionów lojalistów. Teraz ze wszystkich tych obszarów syryjscy żołnierze wycofywali się bez walki w sposób mniej lub bardziej uporządkowany. I tu pojawiają się cały czas te pytania, na które zwracam uwagę, czyli rozkazy, które płynęły do syryjskich żołnierzy z Damaszku odnośnie tego, aby właśnie wycofywać się ze wszystkich obszarów i nie podejmować działań zbrojnych, nie podejmować walki i oporu. To były rozkazy, ale po drugie mieliśmy też do czynienia z prawdopodobną pętlą decyzyjną i problemami z tą pętlą decyzyjną i pętlą rozkazów, które docierały do syryjskich żołnierzy, a jedną z kolejnych przyczyn jest to, że dżihadyści byli w stanie
na ten moment jeszcze w nieokreślony sposób zakłócić łączność radiową syryjskiego wojska, więc być może te pierwsze rozkazy o odwrocie były jedynymi, jakie dotarły do dowództw konkretnych jednostek, bądź też bezpośrednio do syryjskich żołnierzy, a ci skoro nie otrzymali innego rozkazu, to kontynuowali cały czas odwrót w kierunku Hamy, Homs i Damaszku. Na chwilę obecną maksymalnymi punktami opanowanymi przez dżihadystów z Narodowej Armii Syryjskiej w kierunku południowym jest miasto Hanasir, nieco dalej na południe Al-Safira, chociaż na chwilę obecną, na chwilę nagrywania przeze mnie tych słów pojawiają się raporty ze strony syryjskiej armii co do tego, że kontratak, który został wyprowadzony na kierunku miasta Hanasir, zakończył się powodzeniem i odzyskaniem tego miasta przez syryjskich żołnierzy, ale w istocie nie ma na to żadnego namacalnego dowodu wizualnego, nie ma żadnego dowodu na prowadzenie takich działań, a tym bardziej na odzyskanie tego miasta. Jest to scenariusz możliwy, gdyż syryjska armia próbuje się organizować i zabezpieczać, stabilizować sytuację, prowadzi również obronę aktywną oraz wyprowadza kontrataki, ale czy tak było w tym wypadku, trudno jest w chwili obecnej wyrokować. Niemniej zaznaczam, iż tego typu informacje do nas już spływają. W takim razie możemy przejść do omówienia sytuacji na kierunku miasta Hama, czyli głównego celu dżihadystów w tym momencie. 2 grudnia, a więc w dniu, na koniec którego nagrywam dla Państwa te słowa, Hayat Tahrir al-Sham ogłosiło rozpoczęcie operacji ofensywnej celem opanowania Hamy. Jeżeli chodzi o sytuację w rejonie tego miasta, to omówię ją za chwilę. Najpierw jednak zachęcam Państwa do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności. To dzięki Państwa zaangażowaniu tego typu raporty mogą regularnie trafiać na nasz kanał, a Państwo mają dostęp do rzetelnych, obiektywnych informacji nie tylko z wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale w tym momencie również z konfliktu syryjskiego. Wspierać nas Państwo mogą za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl/Nowy Lat. Przechodzimy więc do omówienia sytuacji w rejonie Hamy. Tu cały czas ściągają kolejne jednostki, te bardziej zorganizowane, a także resztki z rozbitych jednostek armii syryjskiej, które próbują stabilizować sytuację na północ od Hamy, gdzie syryjskie wojska w ciągu ostatnich 24 godzin miały odzyskać kluczowe miasta, takie jak Maharda, Halfaja, Taibat al-Imam, a także Suran czy Latamina na północ od miasta Hama, na odległość 25-30 km od granic administracyjnych stolicy prowincji. To były pierwsze sukcesy syryjskich wojsk od 27 listopada, ale ten sukces był mizerny, bo oznaczał po prostu powrót na pozycje, z których wcześniej syryjskie wojska się wycofały i na pozycje, do których nie zdążyły jeszcze dotrzeć z czołówki bojowników Hayat Tahrir al-Sham. Dopiero 2 listopada większe oddziały HTS-u rozpoczęły działania ofensywne w kierunku Hamy i wtedy rozpoczęły się działania zbrojne w okolicach miasta Suran al-Tamina czy na kierunku Taibat al-Imam. Mogło być tak, iż wszystkie te miejscowości przechodziły w ciągu godzin trwania dnia 2 grudnia z rąk do rąk. Na chwilę obecną obie strony deklarują, iż kontrolują część lub wszystkie te miejscowości. Jaka jest rzeczywistość, trudno wyrokować, bo mamy materiały wizualne potwierdzające kontrolę zarówno HTS-u, jak i syryjskich żołnierzy i trudno stwierdzić, który z tych materiałów jest późniejszy. Ostatnie raporty sugerują, że wojska syryjskie odzyskały miasto Suran, a więc odzyskały kontrolę nad pasem przysłaniania ponad pierwszą linią obrony Hamy od północy, ale wcale nie musi być tak w rzeczywistości. Jednocześnie wraz z tym bezpośrednim uderzeniem na Hamę z rejonu Han Sheikhoun i Morek bojownicy z HTS-u rozpoczęli działania celem oskrzydlenia Hamy od zachodu i wschodu, atakując po równinach na zachód i wschód od głównej drogi pomiędzy Idlib a Hamą, czyli właśnie z rejonu Han Sheikhoun i Morek. Na zachodnim skrzydle bojownicy HTS-u opanowali miasteczko Qalat al-Madik i zbliżyli się do chrześcijańskiego miasteczka Sakalbija na odległość około 1,5 kilometra od północy i 5 kilometrów od wschodu po uprzednim zajęciu miejscowości Kurnas. Wszędzie tam kontratakować miały jednostki syryjskiej armii, ale w sposób nieskuteczny i niezorganizowany. Wszystkie te kontrataki zakończyły się niepowodzeniem, a w chwili obecnej walki toczą się na przedpolach Sakalbii. Miasteczka, jak wspomniałem, chrześcijańskiego, gdzie dominującą ludnością są chrześcijańscy ortodoksi.
Prawdopodobnie większa część cywilnych mieszkańców tego miasteczka już się ewakuowała i uciekła na południe, ale zajęcie Zakalbii będzie miało również wpływ na morale syryjskich żołnierzy, gdyż jest to jeden z bastionów obrony syryjskiej armii, z bastionów lojalistów wobec Bashara al-Assada. Na tym centralnym odcinku działań, tak jak powiedziałem, walki w okolicach Al-Latamina, Taibat al-Imam, Suran na kierunku Mahardy i Halfai, tam zmienne szczęście po obu stronach. Dużo gorzej sytuacja dla wojsk syryjskich ma miejsce na wschodnim skrzydle obrony Hamy, gdyż tam dżihadyści posuwali się dużo szybciej, przejmując kontrolę nad całą szeregiem mniejszych miejscowości, w tym kilkudziesięciu wiosek na równinie, zbliżając się do miasteczka Mar Shakur na odległość kilku kilometrów, maksymalnie 2-3 kilometrów po opanowaniu wioski Madbach. Tym samym zbliżyli się bezpośrednio do Hamy od wschodu, oskrzydlając główne pozycje obrońców bezpośrednio na północ od tego miasta. Więc nawet jeżeli syryjskim wojskom, w tym doborowym jednostkom z 25. Dywizji Wojsk Specjalnych Specjalnego Przeznaczenia, 4. Dywizji Pancernej, elementów rozbitej 7. Dywizji Zmechanizowanej i innych jednostek, w tym przede wszystkim ochotników i struktur Narodowych Sił Obronnych, nawet jeżeli uda im się opanować sytuację na północ od Hamy, to zostają w tym momencie oskrzydlani od wschodu. Ten sukces na wschodnim kierunku działań ze strony HTS-u doprowadzi do wejścia do Hamy od wschodu, co z kolei doprowadzi do chaosu, maksymalnego możliwego chaosu w strukturach syryjskich wojsk i rozbicia tych ostatnich zorganizowanych struktur syryjskiej armii. I tym samym może doprowadzić do faktycznej klęski Bashara al-Assada, gdzie większa część syryjskiej armii w chwili obecnej stacjonuje właśnie w okolicach Hamy, miasta kluczowego dla przetrwania Bashara al-Assada i utrzymania kontroli nad pozostającymi pod jego kontrolą jeszcze tymi kluczowymi obszarami Syrii, gdyż zajęcie Hamy przez dżihadystów otworzy im drogę do uderzenia na Homs, a dotarcie do tego miasta, a w dalszej perspektywie jego zajęcie, to przecięcie obszarów pozostających pod kontrolą Bashara al-Assada i syryjskiej armii na dwie części, północno-zachodnią, a więc matecznik Asada i Alawitów, prowincję Latakia i Tartus oraz syryjską stolicę Damaszek. I nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż celem działań prowadzonych przez Hayat Tahrir al-Sham w tym momencie jest właśnie odcięcie wybrzeża od stolicy. Odcięcie rosyjskich baz wojskowych i głównego matecznika lojalistów od syryjskiej stolicy. Gdyby im się to udało, to prawdopodobnie nie będą koncentrować się na działaniach w kierunku Lataki i Tartus, gdzie Bashar może stworzyć pewien bastion ze swoich lojalistów i dążyć do utrzymania tam władzy, ale rozpocznie się wyścig do syryjskiej stolicy Damaszku, gdzie zapanuje kompletny chaos, a miasto może upaść równie szybko jak w ciągu dwóch niespełna dni upadło Aleppo. Na obszarach pozostających pod faktyczną kontrolą Bashara al-Assada wybuchają małe, bardzo ograniczone starcia z uśpionymi strukturami organizacji rebelianckich. Mają miejsce również ograniczone, niewielkie wystąpienia pokojowe ze strony opozycji wobec Bashara al-Assada, przede wszystkim na południu w prowincji Dara i Suwajda, ale jest to dużo mniejszy potencjał niż taki, który stwarzałby realne zagrożenie dla utraty kontroli nad tym obszarem przez Bashara al-Assada. Jednak dalsze postępy dżihadystów, w tym przede wszystkim HTS-u w rejonie Hamy, może doprowadzić do dużo większej odwagi po stronie struktur opozycyjnych wobec Bashara al-Assada. Jeżeli chodzi o obszar na wschodzie Syrii, a więc na pograniczu tej umownej linii frontu pomiędzy syryjskimi siłami demokratycznymi a syryjską armią, to tu panuje względna stabilizacja poza obszarami na wschodnim brzegu Eufratu, w okolicach miejscowości Kaszam, gdzie trwają aktywne działania zbrojne prowadzone przez syryjskie siły demokratyczne wobec syryjskiej armii i szyickich bojówek w tym rejonie celem wypchnięcia ich ze wschodniego brzegu Eufratu i opanowania tego rejonu przez syryjskie siły demokratyczne. To niewątpliwie stanie się w ciągu najbliższego czasu. Może być też tak, iż ze względu na duże potrzeby zabezpieczenia
kontroli w rejonie Damaszku, Hamy, Homs, Lataki, Tartus, Asad zdecyduje się na wycofanie kolejnych jednostek ze wschodu i tym samym utraci kontrolę nad tym obszarem. Głównym problemem syryjskiej armii jest jej rozbicie i niska jakość syryjskich żołnierzy, więc będzie chciał maksymalnie wzmocnić swój potencjał, wycofując te bardziej elitarne, doborowe jednostki z rejonów, gdzie nie będzie ich potrzebował, gdzie może potencjalnie pogodzić się z utratą kontroli. Pogranicze i ta linia frontu pomiędzy SDF-em a syryjską armią ma jednak, jak się wydaje, dość kluczowe znaczenie dla Bashara al-Assada w tym wymiarze, iż to właśnie z tego rejonu może przyjść ewentualne wsparcie i pomoc ze strony Iranu, a przede wszystkim ze strony szyickich bojówek, czy to z Iraku, czy z Afganistanu, Hashd al-Shabi z Iraku, PMU, czy brygad fatymickich złożonych z afgańskich szyitów. Te jednostki mają się organizować, mają częściowo już być przerzucone na teren Syrii. Czy takie rzeczywistości trudno wyrokować? Mamy cały szereg materiałów wizualnych, ale na chwilę obecną nie sposób na ich podstawie potwierdzić, czy te konwoje rzeczywiście zmierzają do Syrii, kiedy te nagrania były kręcone, czy zostały nakręcone na terenie Syrii, czy też na terenie Iraku. Istotne jest też to, że w nocy z 1 na 2 grudnia miało dojść do uderzeń powietrznych ze strony amerykańskiego lotnictwa w okolicach miasteczka Al-Mayadin w prowincji Deir ez-Zor, kilkanaście kilometrów na południe od tego miasta. Nie do końca wiadomo, kto i co było celem amerykańskiego uderzenia. Pojawia się dużo spekulacji i domniemań, między innymi te wskazujące na użycie samolotów A-10. Jedną z tez odnośnie celów tego ataku jest to, że zaatakowane zostały konwoje szyickich milicji, które zmierzały na pomoc Asadowi. Inna jest taka, że zaatakowano obszary będące pod kontrolą szyickich milicji, które uprzednio ostrzeliwały amerykańskie bazy na terenach kontrolowanych przez syryjskie siły demokratyczne. Jaka jest rzeczywistość? Trudno w chwili obecnej wyrokować. Potencjał sojuszników Bashara al-Assada nie uległ w ciągu ostatnich dni wzmocnieniu. Rosja nie jest w stanie wzmocnić swojego potencjału. Wizyta Bashara al-Assada w Moskwie zakończyła się niepowodzeniem. Moskwa nawet oficjalnie nie skomentowała faktu odbycia się takiej wizyty, co już świadczy o tym, iż Rosjanie nie zamierzają bądź też nie mogą wesprzeć Bashara al-Assada na miarę jego potrzeb. Oczywiście rosyjskie lotnictwo dokonuje nieustannie nalotów, wspierając z jednej strony Kurdów, ci ponieśli już jednak klęskę, a z drugiej strony wysiłki wojsk syryjskich, ale są to bombardowania na bardzo ograniczoną skalę i w większości są to bombardowania na cele daleko od linii frontu. Bombardowane jest m.in. Idlib, ale bombardowane było również zajęte przez dżihadystów w ostatnich dniach Aleppo. Podobne działania prowadzi syryjskie lotnictwo, które również nie prowadzi bezpośredniego wsparcia na linii frontu, a bombarduje zaplecze dżihadystów, w tym miasto Idlib i Aleppo. I tu oczywiście mogą pojawiać się pewne wątpliwości, ale tych wątpliwości być nie powinno ze względu na dostępny materiał wizualny, że po raz kolejny bombardowane były szpitale, w tym m.in. szpitale w Idlib. Bashar al-Assad za wszelką cenę chce ustabilizować swoją sytuację. Irański MSZ ma prowadzić działania na polu właśnie dyplomatycznym, aby zatrzymać działania zbrojne, stąd wizyta szefa irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych najpierw w Damaszku, jego rozmowa z Basharem al-Assadem, następnie wizyta w Turcji, która jednak nie doprowadziła do żadnego przełomu, a wszelkie dążenia do zatrzymania działań zbrojnych zakończyły się niepowodzeniem. Iran wespół z Rosją mają również dążyć do rozpoczęcia rozmów w Katarze pomiędzy głównymi aktorami tego konfliktu zbrojnego, a więc Moskwą, Teheranem i Ankarą, prawdopodobnie z pominięciem Damaszku, ale na chwilę obecną e, to, czy te rozmowy w ogóle dojdą do skutku, nie jest pewne. A zważywszy na to, iż skala postępów dżihadystów, a także prędkość tych postępów jest tak duża, że sytuacja może zostać rozwiązana, zanim do tych rozmów w ogóle dojdzie. W chwili obecnej nadal wszystko zależy od tego, czy syryjska armia zdoła ustabilizować sytuację w rejonie Hamy, a następnie Homs, czy też poniesie klęskę w bitwach o oba te miasta. Jeżeli poniesie tę klęskę, to sytuacja będzie właściwie zamknięta i nieodwracalna z punktu widzenia obozu
skupionego wokół syryjskiej armii Bashara al-Assada, poniesie on po prostu pełną klęskę. Być może wycofa się do swojego matecznika, gdzie utworzy bastion właśnie w Lataki i Tartus i będzie dążył do jego utrzymania, co może zakończyć się jego powodzeniem, ale nie będzie miał już znaczącego wpływu na przebieg sytuacji w samej Syrii i na przebieg sytuacji w ramach wojny syryjskiej, która z nim czy bez niego będzie toczyć się dalej. Tym, co nadal ma i będzie mieć niebagatelny wpływ na możliwości kontynuowania działań obronnych, są drony FPV, przy użyciu których dżihadyści z Hayat Tahrir al-Sham, tu wyspecjalizowana jednostka Brygada Sokoła, prowadzą nieustanne uderzenia na pozycje syryjskiej armii, niszcząc pojazdy, czołgi, rzutnie rakietowe, a także polując na wyższych rangą dowódców syryjskich wojsk. Już co najmniej kilku wysokich rangą oficerów, w tym kilku generałów, zginęło na skutek uderzeń dronów FPV. Tu oczywiście pojawiają się spekulacje co do tego, że wsparcia HTS-owi w tym wymiarze udzielił ukraiński wywiad. Nie jest to prawdą. To znaczy, rzeczywiście ukraiński chór wizytował w Idlibie jakiś czas temu, ale ta wizyta była niezwykle krótka i poza rozmowami co do ewentualnej współpracy nie zakończyła się żadnym powodzeniem. W rzeczywistości Hayat Tahrir al-Sham program swoich dronów rozwija już od około 10 lat, więc na długo przed tym, jak wybuchła otwarta wojna na pełną skalę na terenie Ukrainy, przed rosyjską inwazją na Ukrainę, przed zaczęciem stosowania przez ukraińskie, następnie rosyjskie siły zbrojne na dużą skalę dronów, a następnie dronów FPV. Ten program dronowy był rozwijany przez Hayat Tahrir al-Sham dużo wcześniej. W istocie pamiętajmy o tym, że używanie na większą skalę komercyjnych bezzałogowców w działaniach zbrojnych wywodzi się właśnie z Syrii, a także z Iraku, gdzie jako pierwszą strukturę, która zaczęła to robić, było państwo islamskie. Żadna z kolejnych sił państwowych bądź też niepaństwowych, która używała dronów, przede wszystkim dronów komercyjnych do działań zbrojnych poprzez zrzucanie ładunków wybuchowych, prowadzenie rozpoznania, a następnie przerobienie ich na drony FPV, nie musiało oznaczać, iż którejkolwiek z tych sił udzielane było jakieś znaczące wsparcie zewnętrzne. To nie jest, mówiąc kolokwialnie z angielskiego, żadne rocket science, aby na podstawie dostępnych w publicznej sieci materiałów zacząć używać dronów do działań zbrojnych. To nie wymaga żadnych wielkich szkoleń, nie wymaga zaangażowania wywiadu, obcych sił zbrojnych, przedłużających się szkoleń. Korzystanie z dronów to nie korzystanie z nowoczesnych samolotów, w tym samolotów produkcji zachodniej. Szkolenia w zakresie stosowania, używania dronów mogą być prowadzone samodzielnie przez konkretne ugrupowania, które zamierzają wdrożyć i wprowadzić do swoich sił zbrojnych, czy też swoich struktur właśnie również oddziały droniarzy. Jesteśmy prawdopodobnie coraz bliżej punktu przełomu, a więc zakończenia walk na kierunku Hamy, bądź też ustabilizowania tam sytuacji. Na chwilę obecną wydaje się, iż bliżej jest ku temu pierwszemu scenariuszowi, czyli zakończenia bitwy o Hamę poprzez zwycięstwo Hayat Tahrir al-Sham i klęskę syryjskiej armii, a to będzie nas coraz bardziej zbliżało do ogólnej klęski Bashara al-Assada i syryjskiej armii poprzez upadek łączności między pasem nadmorskim a syryjską stolicą. W ten sposób dotarliśmy do końca kolejnego odcinka raportu z frontu. Zachęcam Państwa do pozostawienia komentarzy i swoich pytań e, co do Państwa wątpliwości dotyczących konfliktu syryjskiego. Postaram się przynajmniej na część z nich odpowiedzieć w ramach kolejnego odcinka raportu z frontu z Syrii, a być może gdyby było z Państwa strony zainteresowanie, to możemy również zorganizować sesję Q&A, pytanie i odpowiedź właśnie dotyczącą wojny w Syrii i to nie tylko tego obecnego starcia, obecnego rozdania, ale wojny w Syrii, która przecież trwa już ponad dekadę od 2012 roku, więc gdyby byli Państwo zainteresowani tego typu materiałem, to również proszę o informacje na ten temat w komentarzach, to będziemy wiedzieli, czy taki materiał warto przygotowywać. Na koniec zachęcam do subskrypcji naszego kanału, gdyż już bardzo szybko zbliżamy się do 100 000 subskrybentów i liczymy, że z Państwa pomocą być może uda nam się to osiągnąć do końca tego roku. Za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.